Ciao Milano! Jest 4:30. O, i już mamy bagaż. Buongiorno Milano. Hi, gorgeous. Właśnie sama nie wiem, czego mam oczekiwać. Mediolan zaskakuje mnie na każdym kroku. Zobaczcie, co tu się dzieje. Zmierzamy w kierunku pokazu. Ten adres musicie zapisać koniecznie. Dzień dobry moi drodzy, jest 4:30. Nie pytajcie, o której musieliśmy wstać, żeby znaleźć się tutaj w tym miejscu na lotnisku. Lecimy do Mediolanu. Ja tylko szybciutko powiem wam, co mam na sobie, bo też bardzo często pytacie mnie o taki outfit, kiedy gdzieś lecimy. Lecimy tylko 2 godzinki, więc też postawiłam na taką wygodę. Spodnie Solmar, Golf Arket, płaszcz, o który bardzo często mnie pytacie, to Answear i sneakersy torebka Miu Miu i też bardzo wygodna torba, którą często ze sobą zabieram, polska marka Loft 37. Idziemy oddać bagaż i lecimy. It's my great pleasure to Właśnie wylądowaliśmy w Mediolanie. I już mamy bagaż. Buongiorno Milano. Dotarliśmy na miejsce, słuchajcie, mamy jeszcze kilka godzin, zanim będziemy mogli wejść do naszego apartamentu, więc znaleźliśmy sobie uroczą knajpkę. Nie jedliśmy nic od rana, także zatrzymaliśmy się zupełnie przypadkiem i trafiliśmy do świetnego miejsca. Czekamy właśnie na śniadanko, zamówiliśmy sobie pyszne tosty z awokado, mamy już matchę. Także zabieramy się za śniadanie, mamy jeszcze kilka godzin, więc troszeczkę pozwiedzamy sobie tutaj okolice, zanim wejdziemy do naszego apartamentu. Zdążymy też zrobić pierwsze zdjęcia dla marki i korzystamy, słuchajcie, sobie z Mediolanu. Dzisiaj pierwszy pokaz, więc zanim jeszcze się do niego przygotuję, pokażemy wam troszeczkę Mediolanu. Hi, gorgeous. Przyszły do mnie kolejne nowe zawieszki, tym razem do torebki Loft 37. O tą torebkę też miałam masę pytań, jest to polska marka. Z tego co wiem, to ten model akurat już jest wyprzedany, ale możecie zapisać się na listę oczekujących i możecie ją zamówić chyba w preorderze. Bardzo fajny model, świetnie sprawdza się na wyjazdy. Ja właśnie zabrałam ją do Mediolanu i z tymi zawieszkami zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Niby prosta torebka, a jednak z fajnym modowym sznytem.
Oficjalnie mogę Was już powitać w pierwszym dniu Milan Fashion Week. Ja jestem niezwykle podekscytowana, dlatego że jest to mój pierwszy Fashion Week i bardzo się cieszę, że mogę też zabrać Was na to wydarzenie. Będziemy tutaj przez cały tydzień, czeka nas mnóstwo przepięknych prezentacji i pokazów. Dzisiaj jako pierwszy pokaz marki Fracomina. Zaczynamy za niecałe 2 godzinki, dlatego jak już możecie zauważyć, ja jestem prawie gotowa, makijaż i włosy już zrobione. Jeszcze tylko przed samym wyjściem chcemy troszeczkę nagrać materiału i pokazać mój oficjalny look. Natomiast Mediolan przywitał nas dzisiaj dość ciepłą pogodą. Jest dużo cieplej niż w Polsce. Nie jest słonecznie, ale jest nadal bardzo, bardzo przyjemnie. Do południa mieliśmy okazję pozwiedzać tutaj naszą okolicę i zjeść przepyszne śniadanie. Po pokazie chcemy też pójść na dobrą kolację, pospacerować troszeczkę po Mediolanie i pozwiedzać miasto. Także zaczynamy tym pierwszym dniem, a ja Was zabieram na pokaz marki Fracomina. I mój pierwszy look na Fashion Week Milano to marka Bondi. Kurtkę mogłyście już u mnie zobaczyć w przepięknym czerwonym kolorze w kilku stylizacjach na moim Instagramie. Tym razem postawiłam na taką piękną oliwkę. Do kurtki dorzuciłam skórzaną mini i piękne kozaki od polskiej marki Wanda Nowak. Torebka to Gucci i okulary Celine. My już z Magdą gotowe na pokaz Fracomina. Magda prowadzi konto na Instagramie, wrzucę Wam tutaj link. Świetne, modowe konto z mnóstwem inspiracji. Dla kobiet dojrzałych i nie tylko. A, właśnie. Magda, czego oczekujesz od pokazu Fracomina? Właśnie sama nie wiem, czego mam oczekiwać, bo Fracomina, jeżeli ktoś zna markę, naprawdę zmieniła swoje DNA i oczekuje mega ultra kobiecych projektów. Ja również, także już nie mogę się doczekać. Chodźcie z nami na pokaz Fracominy. Pokaz Fracominy już za nami. Kolekcja była ponadczasowa, raczej klasyczna, jednak okrycia wierzchnie były naprawdę świetne. Była to kolekcja na jesień-zima, w której znajdziecie sporo kożuchów, sporo marynarek lekko taliowanych, czyli mam wrażenie, że coś, co Włoszki lubią najbardziej. Ja jestem na tak. Przed nami pyszna kolacja i nocne zwiedzanie Mediolanu. Milan Fashion Week, dzień drugi. Za nami pierwszy dzień w Mediolanie, który był niezwykle inspirujący. Dużo się działo. Były sesje zdjęciowe, był też pokaz marki Fracomina. Wieczorem zwiedzaliśmy Mediolan i wybraliśmy się też na przepyszną włoską kolację. Dziś natomiast Milano
przywitało nas deszczem, ale nie przejmujemy się, ja już jestem gotowa, zrobiłam sobie makijaż i włosy. Jedziemy właśnie na zdjęcia dla naszych klientów, natomiast o 15:00 zabieram Was na inspirującą prezentację marki Max & Sio, a wieczorem czeka nas koktajl z marką Coccinelle. Właśnie dotarliśmy na event, a właściwie prezentację kolekcji marki Max & Sio w kolaboracji z Pietro Tercini. Znajdziecie tutaj bardzo dużo takich nowych projektów, raczej w sportowym wydaniu, natomiast całość jest zachowana rzeczywiście w takim stylu z mocnymi kolorami, z mocnymi barwami. Znajdziecie garnitury, kurtki oraz t-shirty. Chodźcie, pokażę Wam kolekcję. Buongiorno moi kochani, Milano Fashion Week dzień 3. Za nami intensywny czas. Wczoraj mogliście zobaczyć prezentację marki Max & Sio. Byliśmy również na wieczornym koktajlu Coccinelle, ale to, co rzeczywiście sprawiło, że serce zabiło mi mocniej, to backstage pokazu Gucci. Jeśli interesujecie się modą, jeśli moda jest rzeczywiście Waszą życiową pasją, to doświadczyć tego, być tam, zobaczyć ludzi świetnie ubranych. Jest to niesamowite przeżycie. Jest to kopalnia inspiracji. Dla mnie to było naprawdę coś wielkiego, takie małe spełnienie modowego marzenia. Natomiast dzisiaj ja już gotowa do zdjęć. Stylizacja lekko wieczorowa, ale robimy zdjęcia takie street style z modowym sznytem. Jest to polska marka
Coase, szeroka, oversize'owa marynarka z mocno postawionymi ramionami. Do tego spodnie, które przepięknie modelują sylwetkę. To są takie dzwony z wysokim stanem. Ja lecę na zdjęcia, a później zabieram Was na prezentację marki Max Mara Weekend. Jesteśmy właśnie na prezentacji marki Max Mara Weekend. Przed nami kolekcja na jesień-zima. Jak wiecie, marka Max Mara jest to ponadczasowa klasyka, która nigdy się nie nudzi. Znakomita jakość i włoski szyk. I takie kolekcje dokładnie tutaj znajdziecie. Świetnie skrojone marynarki, przepiękne płaszcze oraz skórzane torby, które nigdy nie wychodzą z mody. Chodźcie, pokażę Wam więcej. Jesteśmy właśnie w dzielnicy Brera. Przepiękne miejsce. Jeśli jeszcze w Mediolanie nie znacie tej lokalizacji, to bardzo serdecznie Wam polecam. Przepiękne, kameralne uliczki, świetne knajpki. My jesteśmy już po zdjęciach, zrobiliśmy super materiał. Teraz właśnie czekamy na włoskie pyszne jedzonko. Ja jak nie jem mięsa, tak skusiłam się na spaghetti bolognese, więc jestem ciekawa smaku. Natomiast wszystko wygląda tutaj naprawdę przepysznie. Jest też, słuchajcie, 15 stopni, więc w Mediolanie dzisiaj naprawdę można poczuć wiosnę. Espresso to życie, słuchajcie, jak Wam mówiłam, że po matczy nie piję kawy, to we Włoszech nie da się niestety nie pić, więc właśnie zamówiliśmy sobie małe espresso i do tego przepyszne tiramisu.
Mediolan zaskakuje mnie na każdym kroku. Jak wiecie, uwielbiam vlogi modowe. Sama właśnie z nim zaczęłam i w tym momencie miałam ogromną przyjemność poznać moją jedną chyba z największych inspiracji, którą obserwuję od wielu, wielu lat, Tamarę. Spotkałyśmy się zupełnie przypadkiem, a może nie przypadkiem, w jednej z włoskich restauracji. I oto efekt naszego spotkania. Dokładnie za 2 minutki zaczyna się pokaz marki Fendi. Zobaczcie, co tu się dzieje. Mediolan żyje, wszędzie pełno ludzi, pełno inspiracji, barwne ptaki, mnóstwo modowych, fajnych looków. Chodźcie ze mną i zobaczcie, jak ubiera się nocą Mediolan. Kochani, to było prawdziwe modowe szaleństwo, mnóstwo świetnych stylizacji, przepiękne looki, Mediolan absolutnie kolorowy, mnóstwo świetnych osób, które również sama obserwuję od wielu, wielu lat, więc to było dla mnie naprawdę coś wspaniałego, zobaczyć te osoby na żywo, poczuć tą modę, zobaczyć jak Mediolan zachowuje się nocą, a on nie śpi, a moda cały czas ma się na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Ciao Milano! Dzień 4 Fashion Weeku w Mediolanie, który przywitał nas dzisiaj przepięknym słońcem. My już od rana w pracy byliśmy obejrzeć przygotowania do pokazu marki Max Mara, gdzie naprawdę dużo się działo, co zresztą mogliście zobaczyć wcześniej w moim vlogu. Świetne inspiracje, Max Mara to ponadczasowość i klasyka. Ja natomiast w swojej stylizacji połączyłam dzisiaj kolory kremowe, śmietankowe i brązowe, czyli transparentna brązowa spódnica, top delikatny z koronki i to, na co zawsze stawiam, to dodatki, które budują całkowitą stylizację. Buty Wanda Nowak to najnowsza kolekcja, która już niebawem pojawi się na stronie. Natomiast teraz zabieram Was na prezentację marki Geox, a później czeka nas Prada. Jesteśmy właśnie na prezentacji włoskiej marki Geox, która ma w swojej branży wieloletnie doświadczenie w tworzeniu produktów skórzanych, takich jak buty czy torebki. Geo oznacza ziemię, X to technologia. Jest to połączenie najwyższej technologii, ale również komfortu. Chodźcie ze mną i zobaczcie, co marka przygotowała na najnowszy sezon jesień-zima.
is Miu Miu. Yes, And, yes. My bag is Miu Miu. My loafers are from Prada. Yeah. Sunglasses YSL. Clips are vintage. And my leather coat is from Answer Lab. My właśnie jesteśmy w galerii, gdzie za moimi plecami jest przepiękny butik Prady. Pomału zmierzamy w kierunku pokazu. Chciałabym Wam pokazać, jak wygląda od kuchni taki pokaz, czyli to, gdzie zbierają się ludzie, gdzie jest mnóstwo inspiracji, gdzie jest mnóstwo świetnie ubranych ludzi. Prada to taka marka, która rzeczywiście wzbudza dość mocne emocje na ulicach, również Mediolanu. Moja dzisiejsza stylizacja to dodatki marki Prada, czyli piękne skórzane lofersy i do tego opaska, skórzany brązowy płaszcz marki Answer Lab, torebka Miu Miu i okulary YSL. Jesteśmy na dzisiejszym pokazie Prada. Zobaczcie, co tu się dzieje. Jest mnóstwo ludzi. Właśnie czekamy do końca, aby zobaczyć, jaka moda króluje na mediolańskich ulicach. Jest mnóstwo świetnych stylizacji. Możecie zobaczyć sami. Jeśli będziecie w Mediolanie, to ten adres musicie zapisać koniecznie. Jest to absolutnie najlepsza pizza w Milano. Obłędne ciasto, przepyszne dodatki, miejsce bardzo lokalne, bardzo tradycyjne, obsługa wyśmienita, świetna, bardzo otwarta. No absolutny top. Koniecznie zapiszcie sobie na kulinarnej mapie Mediolanu pizzeria Le Specialita. Dzień dobry moi drodzy. Jak to mówią, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Mediolański Tydzień Mody dobiegł końca, więc ja już jestem w domu, aby to wszystko Wam też na spokojnie podsumować, bo bardzo dużo się działo, co zresztą mogliście zobaczyć tutaj w moim vlogu. Też nie wszystko nam się udało oczywiście pokazać, bo tych wydarzeń, pokazów, spotkań było naprawdę bardzo, bardzo dużo. To też był nasz pierwszy Fashion Week, więc tak naprawdę nie wiedziałam, czego się spodziewać, co zastanę tak naprawdę po przylocie, jak ogarnę te wszystkie wyjścia, pokazy, prezentacje, jak to będzie wyglądało. Natomiast Mediolan bardzo mile mnie zaskoczył. Już tak naprawdę od pierwszego dnia można było poczuć w mieście, że dzieje się coś dużego. Na każdym kroku było mnóstwo świetnie wystylizowanych ludzi, ale takich zupełnie naturalnie i to mnie zaskoczyło bardzo, dlatego że ja już w Mediolanie byłam, no ale nie byłam akurat z okazji Fashion Weeku i teraz tak też mieliśmy więcej czasu na to, aby troszeczkę ten Mediolan pozwiedzać i naprawdę to, co zobaczyłam, to było
dla mnie coś zaskakującego, bo dawno nie widziałam w jednym miejscu tylu świetnie ubranych ludzi i nie mówię tutaj teraz o pokazach, mówię o tym, że Mediolan rzeczywiście jako kolebka mody niesie ze sobą coś tak specyficznego, coś tak świetnego, że dla tych z Was, które interesują się modą, które pracują w modzie, zajmują się nią na co dzień, to myślę, że Mediolan jest rzeczywiście takim punktem obowiązkowym na pewno do odwiedzenia. Jeśli chodzi o sam Fashion Week, to był on bardzo dynamiczny. W ciągu każdego dnia działo się dość sporo różnych wydarzeń, od prezentacji marek po pokazy. Na kilku pokazach udało mi się również być, aby Wam to pokazać, ale to, co było dla mnie rzeczywiście takie bardzo miłe i takie bardzo zaskakujące, to to, że można było też zobaczyć te takie największe pokazy. Mówię tutaj o takich markach jak Gucci, Prada czy Fendi. Można było zobaczyć, jak ubierają się ludzie przed pokazem, jak to wszystko wygląda, te przygotowania do samego pokazu, ilość świetnych ludzi, których zresztą sama też obserwuję od wielu, wielu lat, możliwość porozmawiania z nimi, zobaczenia tak naprawdę, jak to wygląda troszeczkę od kuchni i to było coś naprawdę bardzo takiego dla mnie rzeczywiście miłego i to było takie przeżycie, które sprawiło, że rzeczywiście we wrześniu myślę, że też uda mi się polecieć, aby Wam kolejny raz pokazać, jak wyglądają te Fashion Weeki. Myślę też, że to jest taka kopalnia inspiracji, dlatego że ja wracając z tego miasta mam takie poczucie, że moda jest cały czas na bardzo wysokim poziomie, że moda nie powinna ograniczać. Tam było tyle barwnych ptaków, tyle świetnie ubranych ludzi zajmujących się modą, ale też takich, których ta moda inspiruje, która jest też taką pasją życiową i to było rzeczywiście czuć. Te kilka dni były bardzo dynamiczne. Mam nadzieję, że udało nam się pokazać większość na tym filmie, bo też chciałam Wam pokazać, jak to wygląda właśnie troszeczkę od drugiej strony, jak wyglądają nasze sesje zdjęciowe, bo też pojechaliśmy po to, aby zrobić przepiękny content dla kilku marek. Pogodowo, o dziwo nam się udało, można było nawet momentami poczuć wiosnę, więc tutaj wszystko nam się udało. Dajcie znać, czy tego typu vlogi Wam się podobają, bo ja myślę, że takich podróży modowych będzie jeszcze u mnie na pewno wiele. Niezwykle zaskakujące dla mnie było również to, że tak naprawdę na każdym kroku można było spotkać osoby, które są dla mnie niezwykłą inspiracją. Miałam właśnie możliwość poznania również dziewczyny, którą obserwuję już od wielu, wielu lat, Tamarę. I to było rzeczywiście bardzo takie zaskakujące i przypadkowe spotkanie, bo miałyśmy okazję spotkać się w restauracji dokładnie podczas lunchu i tak sobie pomyślałam, że Mediolan jest taki ogromny i oczywiście mogłabym ją spotkać gdzieś podczas jakichś pokazów, czy gdzieś tam właśnie podczas jakichś prezentacji takich wydarzeń modowych, a jednak udało mi się ją spotkać zupełnie prywatnie, więc to było przemiłe spotkanie. Mogłyście też zobaczyć właśnie urywki tego spotkania tutaj we vlogu. Natomiast ja chciałam Wam pokazać jeszcze tylko na koniec to, co przywiozłam sobie z Mediolanu, bo jednak będąc w stolicy mody trudno jest nic nie kupić. Mogłyście też zobaczyć u mnie w filmie kilka sklepów, które pokazałam. Jest to taka jedna z najsłynniejszych ulic w Mediolanie, Via Monte Napoleone, więc jeśli wybieracie się do Mediolanu albo w najbliższym czasie odwiedzicie Milano, to warto zajrzeć rzeczywiście na tą ulicę, bo tam jest mnóstwo inspiracji, przepięknych sklepów i myślę, że każda z Was znajdzie coś dla siebie. Robię mały unboxing i pokazuję Wam, co przywiozłam z Mediolanu. I jak wiecie i cały czas to powtarzam, że to właśnie dodatki budują całą stylizację i to one są zazwyczaj takim korem, który dopełnia cały look. Dlatego ja postawiłam na świetny dodatek. Szukałam, słuchajcie, takiej naprawdę fajnej opaski już dłuższy czas. Szukałam jej również w Miu Miu, nie mogłam znaleźć.
i świetną znalazłam właśnie w Pradzie. Przepiękny taki brązowy kolor. Ja, słuchajcie, na co dzień opasek nie noszę, ale o niej rzeczywiście myślałam już od dłuższego czasu. Pokażę Wam, jak ona wygląda. To jest taka klasyczna opaska z Prady, jeśli kojarzycie ten model. Ona też jest w czerni, chyba w kilku kolorach. Przepięknie wygląda właśnie do takich prostszych stylizacji. Ona ma taki welurowy materiał. To jest ten model taki troszeczkę węższy, bo wiem też, że są takie te szersze opaski. Ja jednak chyba wolę tą węższą. Zobaczcie, jak ona fajnie wygląda właśnie w takich nawet rozpuszczonych włosach. Myślę, że to jest taki fajny element, słuchajcie, stylizacji. I tak naprawdę możecie ją nosić cały rok, pomimo tego brązowego koloru. Ja myślę, że ona świetnie będzie wyglądała również latem. Ale to, co chciałam Wam pokazać, to buty. Przepiękne buty, które znalazłam w butiku. Co prawda, tak jak z opaską, szukałam troszeczkę innego modelu, natomiast nigdzie nie jest już dostępny, nawet online, ale znalazłam przepiękne, bardzo podobne. Dla tych z Was, które obserwują mnie na Instagramie, pewnie mogłyście zobaczyć już w takiej przebitce, dlatego że nie pokazałam jeszcze pełnej stylizacji. Buty są przepiękne. To są, słuchajcie, skórzane mokasyny, takie, które będą, myślę, spokojnie pasowały do wielu różnych stylizacji. Ja wiem, że nie wszystkie jesteście zwolenniczkami tego typu butów, ale to, jak te buty są wykonane, każdy element tych butów, to są takie mokasyny na nieco traktorowej podeszwie. Przepiękna, brązowa skóra z takimi delikatnymi elementami. One są wiązane. Ja co prawda szukałam właśnie tych takich wzuwanych, ale nigdzie ich nie było. Także myślę, że te buty będą pasowały mi do wielu różnych stylizacji. Kochani, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie dzisiejszego vloga. Szalenie jest mi miło, kiedy czytam mnóstwo ciepłych wiadomości i komentarzy, które zostawiliście pod moim ostatnim filmem. Ostatnim i jednak też pierwszym. Dlatego dla tych z Was, które jeszcze go nie widziały, to tutaj zostawiam Wam namiar. Mam nadzieję, że Mediolan moimi oczami i ten pierwszy Fashion Week był dla Was równie interesujący i ciekawy jak dla mnie. Mam też nadzieję, że przed nami wiele różnych ciekawych miejsc, wydarzeń, które będę mogła Wam pokazać. Natomiast ja Wam bardzo dziękuję, a my się widzimy w kolejnym vlogu.